Cześć, witam Synergeek w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj mam dla Was grę, o którą wiele osób pytało, mianowicie Metroid Prime. Pierwszy Metroid Prime na GameCube'a. Aczkolwiek materiały, które tutaj widzicie, nie były zgrywane z GameCube'a, bo akurat wersji GameCube'owej nie posiadam, ale mam trylogię, która pojawiła się na Wii, gdzie te gry są już chyba w 720p, tak mi się wydaje. Zaraz zresztą wyjaśnię, dlaczego dopiero teraz pojawia się, nie, chyba nie są 720p, tak mi się wykaże. No, nawet nie wiem, czy to nie są w zasadzie te same gry, tylko dodane jest sterowanie wheelotami. Na początek historia, słuchajcie. Jestem na studiach, nie pamiętam, który to był rok, to nie jest ważne, chyba ostatni. W którymś momencie na studiach, znaczy ogólnie mam kolegę takiego na studiach, który się nazywa Dawid. No i Dawid jest z jakiegoś innego miasta i mieszka w akademiku. I któregoś dnia mieliśmy chyba okienko na studiach i Dawid mówi: dobra, to chodźmy do mnie, sobie tam osmolimy wąsa, wypijemy piwko, no i poczekamy sobie to okienko i sobie wrócimy na zajęcia. Mówię: spoko. No i akurat poszliśmy do niego do akademika. On mieszkał z jakimś tam drugim gościem, który był jakimś jego współlokatorem, ale jego akurat nie było, bo gdzieś tam wyjechał. I słuchajcie, siadam sobie na fotelu i tak kątem oka widzę, że leży właśnie jakaś gierka na biurku, czy tam na stole. Ja wtedy jeszcze nie byłem osobą, która siedziała w temacie konsol. Ja byłem ogólnie PC Master Race, dla mnie to tylko PC, gry PC-towe. Konsole były dla mnie jakimiś popierdółkowatymi zabawkami dla dzieci i zupełnie mnie to na razie jeszcze wtedy nie interesowało. No ale widzę, że leży właśnie gra, która się nazywa Metroid Prime. Gdzieś tam mi się w głowie ten tytuł odnalazł, aczkolwiek ta gra była na GameCube'a. Ja wtedy o GameCube'ie nie wiedziałem zupełnie nic. I tak mówię, słuchaj, co to jest, gierka jakaś? Mówię, no to weź, no to pokaż, nie, odpalimy. Głównie chodziło mi o to, żeby, to jest normalne, jak się jest PC Master Race, żeby uświadomić sobie to przeświadczenie, że PC jest na tyle dobry, że jak zobaczysz grę konsolową, to będziesz wiedział, że to jest barachło i w sumie nic nie tracisz. I słuchajcie, odpalamy tego Metroida, on tam troszkę w tego Metroida wcześniej chyba z tym kumplem grał, bo już ta gra była w tym, powiedzmy już jak się wylądowało na tej planecie i tam można było chodzić. No i daje mi tego pada. Pad nie był od GameCube'a klasyczny, tylko była jakaś taka podróbka czarna. No, granie w pierwszy raz FPS-a na padzie to był dramat, bo ja w ogóle nie mogłem przycelować, kręciłem się w kółko, nie umiałem chodzić, grałem się w to strasznie. Ogólnie, gdy już przyzwyczaiłem się do tego sterowania i tak zacząłem się wgłębiać w temat Metroida, powiem Wam tak, gra mi się nie podobała. Dlaczego? Ponieważ była to całe założenie Metroida było zupełnie inne niż wszystkie gry FPS z tamtych czasów. Dla mnie tamte gry z FPS-y z tamtych czasów to było: przechodzisz misja po misji. Jedna mapka, koniec, druga mapka, koniec, tak? Proste w założeniach, spacją otwierasz drzwi, jeśli trzeba, klawiszem R przeładowujesz, lewym przyciskiem myszy strzelasz, WSAD chodzisz. Proste założenia w każdej grze FPS, które każdy zna. Tutaj było w ogóle jakieś, dla mnie to było dziwne. Mnóstwo jakichś narzędzi, jakieś wizjery, jakieś X-raye, różnego rodzaju jakieś bronie w ogóle, które się zmienia. Znaczy bronie, bronie, tak. Bronie to w sumie były w FPS, ale to było jakoś takie dziwnie, że strzelało raz czerwonym, raz białym. W ogóle zmieniasz się w jakąś kulkę. O co w ogóle chodzi tą kulką? Możesz się poruszać. God damn it. Pamiętam, że byłem jakiś taki... No nie podobało mi się to, ale coś było w tej grze, że no jakoś tak niby mi się nie podobało, ale przyciągała mnie ta gra. Ja sobie zakodowałem w głowie Metroid Prime, dobra, wyjdzie na PC-ta, ogram, musowo. Oczywiście gra nigdy na PC-ta nie wyszła, ja gdzieś o tym Metroidzie całkowicie zapomniałem i gdy zacząłem troszkę kolekcjonować bibliotekę gier na GameCube'a, które chciałem zagrać, przy okazji zrobić dla Was materiał, przypomniał mi się ten Metroid Prime. No więc dlaczego dopiero teraz? No to jest druga rzecz. Po pierwsze dlatego, że GameCube ma ten problem, że
gdybym chciał zgrywać z niego gameplaya, jestem już teraz w tej fazie, że zgrywam dla Was gameplaye z oryginalnych konsol. GameCube tak naprawdę, jeżeli chciałbym zgrywać na kablu komponent, to bym musiał wydać na to setki dolarów, bo ten kabel nie ma zamiennika, on kosztuje, nie wiem, chyba 150 czy 200 dolców. Nagrywanie tego na kablu kompozyt mija się całkowicie z celem, bo obraz jest tak pomazany, że w zasadzie nic nie widać. Są już te przejściówki na HDMI i tak dalej, one się pojawiły troszkę później, ale przecież mamy Wii, które odpala gry z GameCube'a i pozwala uzyskać bardzo dobry obraz, taki jakbym korzystał właśnie na GameCube'ie z kabla komponent. No ale jaki był problem? Bo Metroid Prime Trilogy, czyli ta wersja, jest jedną z najdroższych i najrzadszych gier na Wii. To jest wersja NTSC. Różni się ona troszkę od europejskiej wersji tym, że to jest wersja w steelbooku. Tam jest jeszcze jakiś artbook, jakieś tam cuda. I tu są 3 gry na jednej płycie. Jest Metroid 1, Metroid 2 i ten Metroid 3. Nie pamiętam, on się nazywa Corruption? Metroid 3 Corruption, tak? A dwójka to była Echoes, tak jak moja nazwa, pogadajmy, Echa. Także są 3 części Metroida, oczywiście ja ograłem tylko pierwszą. Na początek Metroid jest nie gatunkiem, jest rodzajem gry, które nazywa się Metroidvania, bo gatunek to tak naprawdę jest FPS. Czym jest Metroidvania? To jest zlepek 2 tytułów, Metroid i Castlevania, gry, które te zasady, które w tej grze obowiązują, one wymyśliły to jakby. I dlatego się mówi, że to są gry Metroidvania. Nawet do dzisiaj tego typu tytuły się pojawiają z gatunku właśnie Metroidvanii, bo na przykład, nie wiem, Tomb Raider, ta trylogia nowa Tomb Raidera też jest właśnie Metroidvanią. O co tu chodzi? Chodzi głównie o to, że masz na samym początku dostęp do wszystkich plansz, ale do części poziomów nie możesz się dostać z tego powodu, że brakuje Ci jakiejś umiejętności, na przykład podwójnego skoku i nie możesz przeskoczyć gdzieś tam dalej. Na przykład ostatnio Fallen Order, to też jest Metroidvania, więc musisz uzyskać odpowiednie umiejętności, żeby dostać się gdzieś tam dalej. Wadą Metroidvanii, w mojej opinii jedną z największych, jest to, że jest koszmarny backtracking, bo bardzo często przez poziomy, które już przeszedłeś, będziesz przechodził dziesiątki razy. I Metroid jest właśnie taką grą, gdzie będziesz przechodził dziesiątki razy przez te same plansze. Mało tego, tutaj jest jeszcze ten problem, że się spawnują wrogowie, więc cały czas musisz pokonywać tych samych wrogów, których pokonałeś za pierwszym razem. Co tutaj akurat w Metroidzie tak bardzo nie przeszkadza, o czym za chwilę powiem. Metroid jest grą FPS, ona się wywodzi jeszcze z czasów chyba SNES-a albo NES-a, gdzie pojawiły się takie chodzone z boku platformery. Tutaj już przeniesiono to w 3D, wcielamy się w Samus, nie wiem jak to się Samus Aran, dziewczynę. Pamiętam, że w którymś Metroidzie, chyba w pierwszym, na zakończenie gry był taki wielki mindfuck, gdy się okazało, że ta postać zdejmuje z głowy skafander i to się okazuje, że to jest kobieta. Przez całą grę nie byłeś świadomy tego, że grasz kobietą. To było taki pamiętam, mindfuck ogromny. Więc wcielamy się w tą panią w takim specjalnym kostiumie. No i tutaj mamy taką fabułę, że ona jakby jest na statku, ten statek zostaje zniszczony, ale on ląduje na takiej planecie, która się nazywa, nie wiem, nie jest to ważne jak się nazywa, ale już tak, żeby powiedzieć, na Talon, planecie Talon, traci część ze swojego uzbrojenia, no i jej celem jest oczywiście wydostać się z planety, no i tam pokonać jakiegoś złego bossa. To jest ta fabuła, która jest w Metroidzie, jest taka se. Natomiast Metroid jest jedną z tych gier, jeżeli zerkniecie ją na Metacriticu, jest grą, która ma jedną z najwyższych ocen na Metacriticu w historii. Wiele osób uważa, że jest to najlepsza gra, jaka kiedykolwiek powstała. Dlaczego? Co w tym jest takiego ciekawego? Ja powiem Wam, że wtedy, kiedy grałem u tego ziomka w akademiku, ja tego nie rozumiałem, ale dzisiaj, kiedy zacząłem w to grać, mówię, kurde, jaka ta gra jest dobra. Nie potrafię stwierdzić dlaczego, jest po prostu dobra, dobrze przemyślana, tam wszystko się składa, skleja i sprawia Ci niesamowitą radochę, kiedy w to grasz. Jest to dosyć dziwne, bo gra nie wygląda już dzisiaj tak dobrze, wygląda dosyć kiepsko, chociaż za czasów GameCube'a była uznawana za najładniejszą grę, jaka powstała na GameCube'ie, także
wtedy mogła się podobać. No i słuchajcie, ogólnie jest to gra FPS, gdzie strzelamy do jakichś takich robali, do jakichś obcych i tak dalej, ale w grze wpleciono przeróżne zagadki, które wymagają odpowiedniego podejścia bądź odpowiedniego użycia umiejętności, które nasza bohaterka z czasem zdobywa. Najbardziej oczywiście tutaj taką wyświechtaną jest podwójny skok, ale tych umiejętności jest dużo. Na przykład nie wejdziesz do poziomów, gdzie jest lawa, gdzie jest bardzo gorąco, dopóki nie masz odpowiedniego stroju, który przez tym gorącem będzie Cię chronił. Z czasem dostaniesz linkę, która wciągnie Cię na jakieś wyższe kondygnacje i tak dalej, i tak dalej. Jest tego naprawdę dużo i jest co zbierać. No i gra ogólnie polega na tym, że chodzimy po tej ogromnej takiej jednej dużej planszy podzielonej na mniejsze sekcje, pomiędzy którymi poruszamy się windami i wtedy następuje ekran ładowania. No ale też sekcja, powiedzmy ta jedna duża, też jest podzielona poprzez zamknięte drzwi. Wiadomo, że tutaj te konsole nie były jeszcze takie, żeby wrzucić cały poziom do pamięci, także pomiędzy tymi drzwiami te kolejne poziomy się tam dogrywają i bardzo często są takie, to znacie na przykład z pierwszego God of War'a, długie korytarze, gdzie następuje dogrywanie kolejnych pokoi i ty w czasie, kiedy przez ten korytarz biegniesz. I tutaj Metroid wykorzystuje dokładnie ten sam motyw. Różnica pomiędzy GameCube'em a Wii jest taka, że jest inne sterowanie. Ja powiem szczerze, że trochę się obawiałem. Nie znaczy to, że nie powstały dobre gry na Wii, FPS-y, gdzie dobrze się steruje Wii-lotami, bo takie gry były, na przykład Red Steel. Uważam, że jest dwójka oczywiście, jedynka nie, dwójka. Jest grą, która świetnie się steruje Wii-lotami. I odpalając, słuchajcie, Metroida, muszę przyznać, że samo sterowanie, płynność, imersja jest fantastyczna, słuchajcie. Tym się fajnie gra, słuchajcie, w FPS-a, że byłem naprawdę zdziwiony. Obawiałem się tego, że skoro gra wcześniej była na GameCube, na zwykłego pada, tutaj grając Wii-lotami, gra będzie dla mnie koszmarnie trudna. Ale nie. Metroid to jest też taka gra, w której doskonale widzisz swój progres, że jesteś w tym coraz lepszy. Nawet w takich prostych rzeczach jak sterowanie, na początku idzie Ci to topornie, ale z czasem zaczynasz po prostu wymiatać. Stajesz się po prostu super gościem, który z zamkniętymi oczami śmiga tymi Wii-lotami i przechodzi te plansze śpiewające. I to jest fajne też w Metroidzie i chyba w żadnej grze nie było to aż tak widoczne jak w Metroidzie, ten progres, że uczysz się, faktycznie z czasem uczysz się tej gry. Tak jak powiedziałem, wadą Metroida, jak i każdej gry z gatunku Metroidvania jest to, że musisz się bardzo często cofać do tych poziomów, w których już byłeś, bo nagle coś tam się okazuje, że jest ukrytego, a to masz na przykład wizjer taki z X-rayem, który pozwala Ci widzieć przez ścianę i tam się okazuje, że jest jakiś ukryty pokój, a to nauczysz się pływać i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te elementy wpływają, że musisz wracać się do poziomów, w których już byłeś wielokrotnie bardzo często i odkrywasz kolejne sekcje za jakąś na przykład ukrytą ścianą. I to jest w mojej opinii bardzo fajne. Tak jak mówiłem wcześniej, Metroid jest też grą, w której po każdym przejściu, wróceniu, wyjściu z poziomu respawnują się wszyscy przeciwnicy poza bossami. I ma to tak naprawdę sens, bo gdyby tego nie było, to przez większość planż byś po prostu przechodził przez puste połacie terenu, na których się nic nie dzieje. Oczywiście pod koniec gry już sobie zdajesz sprawę, że walka w sumie nie jest ważna i możesz pomijać tych większych przeciwników, po prostu z nimi nie walcząc i sobie przechodzić po prostu. Także to jest rzecz, która w pewnym momencie Ci wchodzi w krew, ale też jest taki moment, że zdajesz sobie sprawę, że gdyby tego nie było, no to byś po prostu się nudził, byś po prostu przechodził przez puste poziomy. Oczywiście nie zabrakło też bossów, o których wcześniej wspomniałem, każdy wymaga troszkę innej taktyki, troszkę innego podejścia. Tak jak mówiłem, bohaterka w Metroidzie może się zmienić w taką kulę, po którą można się toczyć. Zastanawiam się, że jest jakaś gra, trochę jak kula z Sonika, tylko że nie jest tak może szybka, z czasem uzyskuje się większe szybkości, powiedzmy, tej kuli, że możemy się szybciej obracać, szybciej się poruszać. Oczywiście mamy tutaj też związane z tym zagadki, bo często gra przechodzi z trybu 3D w tryb taki pseudo 2D, gdzie posuwamy się na przykład tylko w prawo przy użyciu właśnie tej kuli, no i też mamy jakieś tam proste zagadki. No właśnie najfajniejszą rzeczą jest to, że w zasadzie każdy pokój w Metroidzie kryje sobie jakąś mniejszą lub większą zagadkę, mechanikę,
którą można odkryć, można, ale nie trzeba. Są naprawdę niektóre z plansz świetnie zaprojektowane, na przykład jedna jest taka plansza, gdzie latają świetliki. Te świetliki można zestrzelić. I nagle, kiedy je wszystkie zestrzelisz, jest tak ciemno, że zupełnie nic nie widzisz i nie widzisz, gdzie idziesz. Więc te świetliki, pomimo że pokazują Ci, że są Twoimi przeciwnikami, one oświetlają Ci drogę i wiesz mniej więcej, gdzie przeskoczyć na które plansze, co w mojej opinii też jest, takich pomysłów tak naprawdę w Metroidzie jest naprawdę sporo i fajne jest też to, że nagle okazuje się, że uzyskujesz nowe umiejętności i nagle pokój, który wydawało Ci się, że już wszystko w nim widziałeś, nagle się okazuje, że ma ukryte jakieś jeszcze dodatkowe rzeczy, gdzie możesz się dostać przy pozyskaniu odpowiednich umiejętności. Metroid też jest uważany za dość trudną grę. Nie wiem jak jest na GameCube, ale na Wii nie wiem czy było mi trudno. Nie męczyłem się z tym za bardzo, ale faktycznie gra sprawiała mi naprawdę masę radochy, gdy przychodziłem, bo naprawdę jarałem się tym. Jarałem się tym, że gram w grę. To jest rzecz, która niewiele gier potrafi wprowadzić mnie do takiego stanu, kiedy ja po prostu się cieszę, że odpalam konsolę i że będę grał i że po prostu wow. A Metroid właśnie dał mi to takie unikalne uczucie, że sprawiał, że chciałem zasiąść, żeby poczuć, wziąć te wiloty i tam strzelać i w ogóle, żeby było fajnie. Także jest to dosyć unikalne uczucie. Czy polecam? Słuchajcie, ciężko mi dzisiaj polecić tą grę z tego względu, że nie wiem, czy ona wyszła poza GameCube'em i Wii. Jeżeli tak, to nie ma się co zastanawiać, sięgnijcie po pierwszego Metroid Prime'a. Ogólnie polecałbym tą wersję chyba znaczy to jest trochę tak, to jest bardzo subiektywne zdanie. Mi się na Wilotach grało bardzo dobrze, ale bardzo możliwe, że gdybym grał na padzie, na GameCube, grałoby mi się jeszcze lepiej. Nie mam tutaj tej skali porównawczej, bo nie grałem w wersję na GameCube'a, także może inaczej, nie będę polecał wersji. Ważne, żeby zagrać w tą grę, żeby liznąć tego tematu Metroidvanii, czyli gier, które w zasadzie ten gatunek, czy też ten rodzaj rozgrywki wymyśliły. I to naprawdę tutaj w mojej opinii Metroid fajnie się sprawdza na taki tytuł startowy, jeżeli chodzi o Metroidvanię. No i przede wszystkim, słuchajcie, to jest niesamowicie fajna gra. Przy produkcji brał udział sam Shigeru Miyamoto, także też mamy tutaj pewną taką jakość zapewnioną tego tytułu. To jest w ogóle ciekawe. Dla mnie grając w Metroida to było bardzo interesujące doświadczenie, sprawdzanie na sobie, że ta gra mi się tak podoba i próbowanie rozgryźć, ale dlaczego? Przecież to jest FPS. Czy to te zagadki, czy to, że to jest to wszystko tak idealnie, świetnie ze sobą sklejone, przemyślane. Nie wiem, naprawdę nie potrafię powiedzieć. Z jakiegoś powodu na Metacriticu średnia ocen Metroid Prime'a wynosi 97%. To jest wynik, który niewiele gier może sobie poradzić, na wynik, na który niewiele gier może sobie pozwolić. I przypominam, że to też nie jest gra najnowsza, bo ona już swoje lata na karku ma. Ale mimo wszystko nadal potrafi naprawdę wciągnąć i na długie godziny, bo to jest też rzecz, która w Metroidzie jest też gra bardzo długa. I to nie jest gra jak taki typowy FPS-ik, który kończysz 7-8 godzin jak Call of Duty. Tu gra Ci zajmie, nie wiem, 30 godzin, a jeżeli będziesz chciał z gry wycisnąć wszystko, to 40 godzin nawet. Także i to jest też gra, w której cały czas masz co robić. Jest świetnie zaprojektowana mapa, która pokazuje Ci, gdzie masz iść, co masz zrobić. To jest też gra, w której rzadko kiedy masz sytuację, że się po prostu zastanawiasz, co masz dalej zrobić. Masz nową umiejętność, gdzie możesz ją użyć. Gra daje Ci podpowiedzi, gdzie powinieneś się dostać i w zasadzie to jest tak, że cały czas fabuła i ten progres Twojej postaci z tymi nowymi gadżetami cały czas pcha Cię do przodu, bo cały czas wiesz, gdzie masz iść i co masz zrobić, tak? Ale oczywiście też w mojej opinii negatywnym aspektem akurat tutaj Metroidvania, nie mówię, że każdej Metroida, nie mówię, że każdej gry z gatunku Metroidvania, ale akurat Metroid Prime jest to, że bardzo łatwo się w pewnym momencie pod koniec gry szczególnie pogubić, kiedy masz już tych wind przejść do jakichś innych poziomów i zaczyna po prostu już Cię od tego głowa boleć i faktycznie wtedy jest taki moment, kiedy przytłacza Cię wielkość samej gry, tych wszystkich poziomów i nagle sobie uświadamiasz, że musisz przejść przez pół gry, żeby dojść do jakiegoś tam pokoju, który jest w drugim końcu mapy i to już wtedy masz taki przesyt
tak trochę to powietrze z ciebie schodzi, tak, o Boże. Ale grasz, bo musisz przejść. No mi, słuchajcie, niesamowitą radochę sprawił Metroid Prime. Gameplay, jak możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli Was interesuje, warto spróbować, gorąco zachęcam, bo jest naprawdę fajny tytuł. Kolejny Metroid Prime, ten najnowszy, pojawi się oczywiście na Nintendo Switch, ja już zacieram ręce. Oczywiście pozostałe części Metroida, czyli Metroid 2 Echoes, Corruption i chyba The Other M, o ile dobrze pamiętam, na Wii wyszedł, pojawią się tutaj w serii. No i oczywiście, jeżeli wyjdzie Metroid Prime na Nintendo Switch, no to też postaram się go dla Was zrecenzować. No ja ogólnie czekam, bo ja się z tym strasznie jaram. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.